Kanazawa jest miastem nadmorskim. W sumie wiele miast w Japonii, ale tutaj jest takie bardzo nadmorskie. I właśnie dlatego przyszliśmy w jedno bardzo znane miejsce, czyli targ z owocami morza. Po prostu mamy tutaj wielką ulicę, gdzie po dwóch stronach mamy stoiska ze świeżymi rybami, ostrygami, krabami i wszystkim innym, co z wody da się wyciągnąć. Zobaczcie, jaka ryba jest wielka. Wziąłeś jaką głowę tam? Świeżutka. Czuć, jak jeszcze dzisiaj rano pływała. Madzia, tam jest głowa na dole. Głowa wielka. Ogólnie moja wiedza na temat owoców morza kończy się na tym, że żyją w morzu i wodach. A nie chcę się za bardzo wymądrzeć na temat, na który się nie znam, więc to w sumie będzie tyle z tego miejsca. Tu jest coś, na czym znam się trochę lepiej niż na rybach. Kupiliśmy sobie takie pyszności. Było warto. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy nie zapomniałem zabrać okularów słonecznych. Teraz w sumie nie mają za bardzo przydatności, bo zaszło słońce za chmury. Ale jak wyjdzie, to przydadzą się na pewno. Podobno najlepszym sposobem na dużo wyświetleń są cycki. A tu jest chyba jakaś wybitnie dobra restauracja, bo kolejka jest niemiłosiernie długa. A ci ludzie tu stoją i czekają. To, co widzicie za mną, to są ogrody zamku w Kanazawie. A nasze kroki teraz kierujemy w stronę świątyni Ishikawa. Idziemy sobie tutaj tymi trawami, one są takie mięciutkie, jak chmurka się po nich chodzi, po prostu tak puszysto. Zamek w Kanazawie jest jednym z najlepiej odrestaurowanych zamków w Japonii. Jego historia sięga 1580 roku, kiedy został wybudowany. Ciekawostka, tutaj chodzimy bez butów. Buty zdejmujemy na wejściu. Historia tego zamku, który widzieliśmy, była dosyć burzliwa, bo dosłownie parę lat po jego wybudowaniu został już pierwszy raz zniszczony podczas wojny, później został odbudowany, znowu był niszczony i w sumie przez te 600 lat około zniszczony był, zdaje się, 6 albo 7 razy. Za każdym razem został odbudowany od nowa, bazując na poprzednich planach i starając się zachować jakby tradycyjny jego wygląd. Teraz jesteśmy w jednym tutaj z magazynów na terenie zamku, w którym składowano rzeczy. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, jak to zostało zrekonstruowane, pomijając plany, które zostały zachowane z przeszłości, to starano się stosować także tradycyjne metody budownictwa, a nawet użyć tego samego gatunku drewna, czyli japońskich drzew, które były używane w czasie, gdy zamek był pierwszy raz budowany. Standardowa procedura przed wejściem, zdejmujemy buty, zakładamy klapki. W przypadku Michała zdejmujemy jedne klapki, zakładamy inne. Pewnie się zastanawiacie, czemu mówiłem, że idziemy do świątyni, a pokazałem tylko zamek i teraz gdzieś poszliśmy na miasto. No bo na zamku została nas pora obiadowa.
a jak wiadomo obiad i każdy inny posiłek są najważniejszymi posiłkami w ciągu dnia. A teraz przyjmijmy na chwilę, że jest kwiecień i użyjcie wyobraźni i wszystkie te drzewa, które tu widzimy, kwitną i są jasno-różowe i mamy tak bardzo jak na zdjęciach i to jest takie niesamowite. Teraz będzie szybki podgląd na to. Chyba nic nie widać, ale właśnie tak powinno być. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Kanazawie. Jest to bardzo znane miejsce w tym mieście, położone właściwie w samym centrum. Kolejka do wejścia to jest jakieś 25-30 minut czekania. Zastanawiamy się, czy mamy tyle czasu, żeby czekać. Zobaczcie na to, co tutaj mamy. To jest instalacja, która nazywa się Swimming Pool, basen. I mamy tutaj taflę wody, pod którą mamy resztę zwiedzających. Niesamowite. Kojarzycie takie buty z świecącą podeszwą, które każdy chciał mieć, jak był dzieckiem? Tamte buty to nic, patrzcie na to. Patrzcie, jak przechodzimy przez tę ulicę. Przechodzimy ją na skos, bo tutaj na skrzyżowaniach przejścia dla pieszych są nie tylko w poprzek, ale też na skos. Przydatna rzecz. Właśnie przeszliśmy do ogrodu Kenroku-en, który jest jednym z 3 wielkich ogrodów Japonii. Zaczęto go tworzyć w 1630 roku. W tym momencie jest tutaj ponad 180 unikalnych gatunków roślin i jest tutaj najstarsza fontanna w Japonii, która działa na zasadzie wykorzystania naturalnego ciśnienia wody. Powiem wam tak, ten park jest naprawdę duży. Pewnie nie bez powodu nazywa się to wielkimi parkami. Czy ogrodami. Po obejściu całego ogrodu, bo wybraliśmy złą drogę, znaleźliśmy także tę fontannę. Ona działa na tej zasadzie, że woda pobierana jest z drugiego stawu, który jest wyżej, więc ciśnienie naturalnie powoduje wyciekanie tej wody do góry. Patrzcie, jak powstają niesamowite lody z lodu. Skończyliśmy zwiedzanie ogrodu i czas chwilę usiąść, zjeść dobre lody i odpocząć w cieniu. Pewnie nie uwierzycie, ale te lody też są mięciutkie jak chmurka. Kto sobie właśnie oblał telefon i kapelusz i w ogóle całą okolicę lodami, a później sprzątając to, co oblał, wylał lody jeszcze raz? No ja. Pozdrawiam wszystkich zdolnych. Jesteśmy na dworcu autobusowym, byliśmy tu wczoraj, ale było ciemno, więc nie mogliście zobaczyć, jaki jest ładny. Właśnie na te konstrukcje, na te rzeczy.